zabieramy Was na spacer. Mniej więcej odgłos topiącego się kota albo płaczącego dziecka, czyli musztarda. Cześć, witajcie! Piękna styczniowa pogoda, dzisiaj słoneczko nam przyświeca, nie będziemy więc siedzieć w domu, zabieramy Was na spacer. Ruszamy od Zatoki Szlendi do klifów Sana, Wybrzeże. Bardzo fajna, bardzo malownicza trasa z pięknymi widokami. No to co? Ruszamy. Trzeba rozprostować kości. Nie ma czterolistnej? Chyba nie. Na razie nie widzę. Wszystkie trzy. Kochani, a oto przykład na to, dlaczego nie wolno nam wręcz zbliżać się do krawędzi klifów. I nie chodzi tu tylko o Maltę i Gozo, tylko o każde inne miejsce na świecie. Wielu lubi sobie zrobić zdjęcie instagramowe z nóżkami zwisającymi nad przepaścią. I stojąc tam na górze, nie widać, że pod nami jest taka dziura. Więc jest to taki bardzo kruchy, bardzo cienki kawałek skały, który pod pierwszą, drugą, piątą osobą się nie załamie, a pod 10 się już załamie. A pod nami kilkudziesięciometrowa przepaść. Klify mają bardzo duże znaczenie przyrodnicze. Znajdują tutaj się siedliska wielu gatunków ptaków, w tym takiego dosyć specyficznego tutaj ptaka, który nazywa się shearwater. Ptak jest o tyle specyficzny, że wydaje takie nieokreślone dźwięki, które dla osoby, która słyszy to po raz pierwszy, mogą wydawać się dosyć niepokojące. Przypominają, jak na mój gust, mniej więcej odgłos topiącego się kota albo płaczącego dziecka. I po przeprowadzce na Maltę faktycznie kilka wieczorów chodziliśmy wybrzeżem, poszukując biednego topiącego się zwierzaka.
Po czym dowiedzieliśmy się, że to są właśnie odgłosy po prostu żyjących na klifach ptaków. A wyglądają one mniej więcej tak. Wstawaj, idziemy dalej. A my idziemy tam. O, tam na górę. Tam. Tutaj wkraczamy do cywilizacji. Zobaczcie, jaką ładną dróżkę zrobili dla pieszych, ale ona prowadzi tylko przez kilkaset metrów. Kochani, doszliśmy do klifów Sanap. Klify Sanap osiągają do 105 metrów wysokości, ale nie są one najwyższymi na Gozo. Najwyższe są klify Taczenc, o te tam. I tam właśnie na spacer wybierzemy się w kolejnym odcinku. A tam o daleko majaczy nam co? Kto wie? Malta. Ja wiem. Ja wiem, że ty wiesz, ale czy oni wiedzą? Kto wiedział, napiszcie w komentarzach. No to co, my ruszamy dalej, już będziemy powoli kierować się w drogę powrotną, ale żeby nie wracać tą samą trasą, wrócimy sobie naokoło. Także zostańcie jeszcze z nami, ale wieje. Kochani, jeszcze taka jedna ciekawostka na temat klifów Sanap. Kto wie, co znaczy słowo Sanap? Sanap, nazwa klifów, wzięła się z maltańskiego senapa, czyli musztarda. Dlaczego tak? Ponieważ była tutaj najprawdopodobniej kiedyś uprawiana gorczyca, która jest głównym składnikiem musztardy. Zobaczcie, jakie za mną eleganckie pola tarasowe. Czy wspominałam już, no w tym odcinku chyba nie, ale w wielu innych, że zima to jest właśnie czas upraw na Malcie. Zobaczcie, jak pięknie pola są zaorane, jak zaczynają się zielenić. A co ciekawe, te murki, które odgradzają pola, posesje, że tak powiem, budowane są bez zaprawy. To jest tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie od wieków. Spójrzcie, z jaką precyzją budowane są te murki i co ciekawe, nawet przy silnych wiatrach, jakie tutaj wieją zimą, te murki się nie rozsypują. A jedzie sobie jakiś rolnik
tak jak już w temacie pól jesteśmy. Kochani, i w ten oto sposób dotarliśmy do punktu startowego, czyli do Zatoki Szlendi. O, zobaczcie, tam za nami. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli lubicie takie zimowe, no w sumie jest styczeń, zimowe spacery z nami, dajcie łapkę w górę, zostawcie po sobie ślad w postaci jakiegoś komentarza. No przede wszystkim dajcie suba. No i co? Będziemy spacerować dalej. Zapowiada się naprawdę fajny weekend. Taki słoneczny, więc... Czy ja zawsze na zakończenie musi wiać? Chyba tak. Zapowiada się fajny, słoneczny weekend, więc będziemy chodzić, będziemy spacerować, będziemy nagrywać. Ba, mamy w planie nawet kąpiel w morzu, więc nie przegapcie tego odcinka. Spróbujemy to uwiecznić. No i co? Trasa zajęła nam nieco ponad 2 godziny z nagrywaniem, filmowaniem, więc tyle trzeba na to liczyć. I co ważne, trasa jest bardzo fajna, nie jest jakaś bardzo wymagająca, ale idealna jest na jesień, zimę, wiosnę. Latem sobie jednak odpuśćcie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że nie ma drzew, nie ma gdzie się schować, więc będzie piekielnie gorąco i nie znajdziecie tam zbyt wiele cienia. A jeżeli już naprawdę jesteście tacy zdeterminowani, żeby wybrać się tam latem, to na pewno zabierzcie jakieś nakrycie głowy i coś do picia, ponieważ sklepów tam po drodze również nie będzie. No i najlepiej albo rano, albo wieczorem. Tutaj najcieplej robi się tak między godziną 14 a 15, więc no tych godzin unikajcie na spacery latem po klifach na Gozo czy Malcie. No i co? Teraz już naprawdę się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.